Cześć, witajcie wielcy miłośnicy kompaktowych domów. Jarosław Koczyński z tej strony z Housemart. Witam Was dzisiaj z naszej działki na Grądach Szlacheckich. Zobaczcie, jak pięknie trawa nam się zazieleniła, także jesteśmy bardzo szczęśliwi i uśmiechnięci, bo mamy piękną wiosnę, piękne słońce, piękną pogodę i tak sobie postanowiłem, że skoro mamy takie piękne okoliczności przyrody, to że nagram dla Was materiał, w którym porównam dwa systemy budowy, słuchajcie. Jeden z nich to system gospodarczy, a drugi z nich to system zlecony. My reprezentujemy system zlecony, czyli u nas macie wszystko od A do Z w jednym miejscu, to co jest związane oczywiście z budową domów. Natomiast w Polsce mniej więcej średnio rocznie wydaje się około 100 000 pozwoleń. 2023 rok był trochę słabszym rokiem, bo było 70 000 pozwoleń w całym naszym kraju, rozpoczętych też budów. Natomiast bardzo dużo osób nadal buduje systemem gospodarczym. I chciałbym Wam porównać właśnie te dwa systemy, z czym one są związane, dlaczego niektóre osoby decydują się na system zlecony, a dlaczego też niektóre wybierają właśnie ten system gospodarczy. No to słuchajcie, zaczynamy. I może zaczniemy sobie od tego, czym w ogóle są te systemy i czym one się różnią tak ogólnie. Ogólnie to słuchajcie, systemy różnią się od siebie tym, że przy systemie gospodarczym po prostu wszystko inwestor robi sam albo jest sam za to odpowiedzialny. A przy systemie zleconym inwestor wybiera sobie jedną firmę, która po prostu działa na zasadzie generalnego wykonawcę i to ta jedna firma zatrudnia inżynierów, współpracuje z architektami, z kredytowcami, z geologami, geotechnikami, a jeśli z jakimiś specjalistami nie współpracuje, to on po prostu mówi, na jakim etapie danej budowy albo na jakim etapie przed budową, z jakim specjalistą się po prostu skontaktować, żeby uzyskać to, co potrzebujemy. I tym się głównie różnią te systemy. Czyli w systemie gospodarczym to, co musimy mieć, żeby tym systemem budować, to przede wszystkim, słuchajcie, wiedza. Musimy mieć wiedzę, bo ona będzie nam potrzebna jeszcze przed rozpoczęciem budowy. A mianowicie, zanim kupimy działkę, zanim wybierzemy projekt, no to już musimy mieć pojęcie na te tematy, żeby nie kupić jakiejś działki, na której się okaże, że nie można budować, albo wybierzemy projekt, na który nas po prostu nie będzie stać. Więc już na tym początkowym etapie ta wiedza nam jest bardzo potrzebna. Druga rzecz, która jest nam potrzebna, jeżeli chodzi o system gospodarczy, to czas. Musimy mieć zdecydowanie dużo czasu, dużo więcej czasu, aniżeli przy systemie zleconym, bo tutaj będziemy sami jechali, słuchajcie, po materiały do sklepu budowlanego. Sami będziemy robili wyszukiwania w internecie specjalistów. Sami będziemy jeździli na spotkania z nimi. Sami będziemy oceniali ich poprzednie prace. No chyba że mamy kogoś z polecenia, ale z tymi poleceniami byłbym bardzo ostrożny, ponieważ sam niejednokrotnie byłem tego, może nie ofiarą, ale świadkiem, że ktoś kogoś polecał i z jakichś przyczyn to polecenie nie sprawdziło się. Na przykład ta osoba sobie nie poradziła na kolejnej realizacji z różnych, nawet może być jakichś losowych przyczyn. Więc ja do tego polecania, rekomendowania to jestem taki ostrożny. Natomiast oczywiście to dobrze, jeżeli, nie wiem, mamy znajomych, którzy się już budowali i mogą nam podpowiedzieć, jak przez te etapy przechodzili i kto jest godny polecenia, a kto po prostu nie. Ale tutaj zawsze powinniśmy być po prostu ostrożni, na kogo po prostu stawiamy. No więc będzie nam potrzebny czas, żeby te wszystkie rzeczy oczywiście załatwiać. W przypadku budowy systemem zleconym, tutaj, kiedy podpisujemy jedną umowę z daną firmą, to już tutaj firma ma to wszystko zorganizowane. Tak jak wspomniałem, współpracuje z architektami, kredytowcami, ze wszystkimi specjalistami typu cieśle, elektrycy, hydraulicy, dekarze, osoby od wykończeń, od tarasów, od podłączeń wody, od wykopania studni, szamba, jakichś takich rzeczy. Przeważnie mamy to w jednym miejscu, albo zdecydowana większość tych rzeczy jest w jednym miejscu. I to jest na pewno o wiele łatwiejsze. System zlecony jest na pewno systemem o wiele łatwiejszym dla osób, które nie mają wiedzy oraz nie mają czasu, lub nie mają wiedzy, lub nie mają czasu, bo ta wiedza i czas jest konieczna do tego, żeby budować systemem gospodarczym. Przyjęło się też, że w przypadku budowy systemem gospodarczym
część prac inwestor wykonuje we własnym zakresie. Dlaczego? No dlatego, że ma wiedzę, czas i umiejętności. To jest trzecia rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, który system wybrać, to czy my mamy umiejętności manualne, aby niektóre rzeczy po prostu wykonać, czy mamy w ogóle ochotę takie rzeczy wykonywać, czy to lubimy, czy nam będzie to sprawiało przyjemność i czy zrobimy to po prostu dobrze. Bo jeżeli zrobimy coś źle, no to wiadomo, będziemy musieli zatrudnić specjalistę nie tylko do tego, żeby wykonał tą naszą część, ale i poprawił to, co nam się nie udało wykonać. Więc na pewno tutaj oprócz wiedzy, czasu potrzebne są też takie umiejętności, właśnie bym powiedział, manualne. Kolejnymi rzeczami, które będą potrzebne w przypadku budowy systemem gospodarczym, to na pewno, słuchajcie, cierpliwość, bo według Głównego Urzędu Statystycznego średni czas budowy budynku jednorodzinnego zajmuje w Polsce ponad 40 miesięcy, więc jest to naprawdę długo. A z czego to wynika, że tak długo potrafi taka budowa trwać systemem gospodarczym? W porównaniu system zlecony, ja mówię o naszych domach, te, które my budujemy, czekajcie, o, tutaj widać, dom Mezanin Smart, 35, to taki dom w stanie deweloperskim, jeżeli budujemy go na miejscu, na działce u klienta, no to jest około 4 tygodnie do stanu deweloperskiego, na fundamenty przyjeżdżamy wcześniej. Natomiast gdyby ktoś chciał całkowicie samemu sobie organizować cały ten proces, to według GUS-u nawet 40 miesięcy może to potrwać. I oczywiście ze statystykami to jest tak, że jak idziemy z psem na spacer, to statystycznie każdy z nas ma 3 nogi. No ale wiemy, że to tak nie do końca działa, więc będą osoby, które wybudują ten dom nie w 40, a w 10 miesięcy, a będą też osoby, które nie 40 miesięcy, a 60 miesięcy będą go budowały. Więc znowuż uśmiechamy się tutaj do aspektu czasu, a ten aspekt czasu jest połączony stricte z cierpliwością. Więc jeżeli jesteśmy osobami, które są cierpliwe, mają czas, mają wiedzę, mają umiejętności manualne, czyli już te 4 aspekty musimy mieć, to warto się zastanowić nad systemem gospodarczym, słuchajcie. I teraz, słuchajcie, dlaczego jest tak, że ta budowa systemem gospodarczym tak długo trwa? Czy to wynika z tego, że te ekipy tak powolnie działają, czy że inwestor tak powolnie działa? Nie, słuchajcie, zupełnie nie o to chodzi. Pies pogrzebany jest w harmonogramach. I teraz tak, jak uda nam się zorganizować na przykład firmę na fundamenty, no to przyjedzie firma na fundamenty, musimy to zgrać w odpowiednim czasie. Po fundamentach musi nam przyjechać cieślarz, żeby nam postawić konstrukcję tego budynku. Następnie musi przyjść dekarz, żeby nam zrobić prace związane z dachem, z obróbkami blacharskimi. Następnie musi przyjść firma od okien wraz z montażem. Zwróćcie uwagę, że nie wszystkie firmy, a w zasadzie większość firm sprzedaje tylko okna, nie wykonują również montażu, więc trzeba znaleźć i firmę od okien, i firmę od montażu. Szczęście, jeżeli macie te dwie rzeczy w jednej firmie, tak jak my współpracujemy z firmą Okno Styl z Ozorkowa, gdzie to wszystko jakby jest 2 w 1 po prostu, i produkują, i montują. Trzeba mieć hydraulików, elektryków, osoby od wykończeń, a przed budową, tak jak wspomniałem, architekci, kredytowcy, wszyscy kierownicy budów, geolodzy, geodeci. Zobaczcie, jakbyśmy musieli tak zebrać na tej działce wszystkie osoby, które przewiną się przez budowę takiego kompaktowego domu, to myślę, że mielibyśmy około 20 specjalistów, gdybyśmy tak wszystkich po kolei zaczęli liczyć. Czasami jest tak, że jedna osoba wykonuje 2-3 funkcje, ale tak gdybyśmy mieli po Bożemu postawić ich obok siebie, to nawet, mówię, 20 specjalistów przy budowie takiego niewielkiego domu jest koniecznych. I w przypadku budowy systemem gospodarczym my to wszystko musimy sami zorganizować na osi czasu, z każdym się dogadać pod kątem finansowym, przenegocjować te wszystkie stawki, umówić się na robotę, zweryfikować te prace, no i słuchajcie, zdanie klucz. A kto panu to tak zepsuł? No i trzeba też, i każdy specjalista, słuchajcie, młotek się trzyma w jednym ręku, gwóźdź przytrzymuje się w drugim ręku i się młotkiem wbija gwóźdź, prawda? Żadna filozofia. A jak zaczniecie rozmawiać z osobami, które się zajmują tym zawodowo, to dostaniecie z 5 teorii, jak ten młotek trzymać i pod jakim kątem wbijać ten gwóźdź. I każdy będzie pewien tego zdania, że on robi to najlepiej, a tamten to się w ogóle nie zna. Musimy być też asertywni podczas budowy systemem gospodarczym i nie dać sobie nawijać makaronu na uszy, tylko jeżeli mamy tą wiedzę, czas, cierpliwość, umiejętności manualne,
to po prostu mamy też i odpowiedni dystans do tego wszystkiego, ale łączenie harmonogramów to najtrudniejsza rzecz i to ona tak naprawdę rozciąga nam tą budowę w czasie, bo w systemie gospodarczym to nie jest tak, że specjaliści czekają na nasz telefon i och, to dobrze, że pan dzwoni, nie miałem roboty, to już do pana jadę, jutro będę o 8 rano. No nie, specjaliści mają co robić, mają swoje terminy, a ci dobrzy specjaliści to mają terminy tam na pół roku czy rok w przód, więc musimy na dobrych specjalistów czekać i to wszystko nam wydłuża po prostu terminy i wydłuża nam całość tej budowy. I moje zdanie, słuchajcie, jest takie na ten temat, że budowa systemem gospodarczym może być, słuchajcie, tańsza nawet o 20%. Pod jednym tylko warunkiem. Wszystkie te cechy, które do tej pory Wam o nich powiedziałem, musicie mieć. Jeżeli nie macie jednej z tych cech, na przykład wiedzy, lub czasu, lub cierpliwości, lub umiejętności manualnych, lub odporności na stres, jeżeli tego nie macie, to uważam, że budowa systemem gospodarczym po pierwsze będzie dla Was bardzo stresująca i długa, a po drugie nie będzie wcale tańsza niż budowa systemem zleconym. W przypadku w ogóle budów i rynku budowlanego jednym z głównych czynników, które decydują o koszcie takiej budowy, to jest czas, w jakim czasie daną budowę możemy ukończyć. I im krótszy ten czas, tym krótsze te koszty. I faktem, że wyjściowo cena za budowę systemem zleconym może się wydawać nam droższym systemem. Ale jeżeli sobie to wszystko zaczniemy dodawać i przede wszystkim weźmiemy pod uwagę to, czego wiele osób nie bierze, a mianowicie nie bierze pod uwagę czasu, który musi poświęcić na to, żeby tą budowę zrealizować, że też musi ten człowiek jeździć po te materiały do sklepów, przywozić na budowę, organizować te materiały, to się okaże potem finalnie, jak to wszystko zaczniemy liczyć, że budowa systemem gospodarczym może być paradoksalnie droższa, aniżeli budowa systemem zleconym. I nie przesłyszeliście się, nie chodzi o to, że mogą być podobnych kosztów, tylko budowa systemem gospodarczym może być droższa. A jeżeli ktoś z Was, kto ogląda ten film, zastanawia się, Boże, co on wygaduje, przecież budowa systemem gospodarczym na bank jest tańsza, to słuchajcie, ja może nie jestem do końca obiektywny, bo reprezentuję firmę, która zajmuje się budową systemem zleconym. Ale nasz kanał wiem, że oglądają też osoby, które same budują domy, albo co więcej, które już zbudowały te swoje domy, przeszły przez to wszystko. Napiszcie proszę w komentarzu, czy gdybyście mieli budować drugi raz dom systemem gospodarczym, w porównaniu do systemu zleconego, czy byście się zdecydowali na taką budowę, czy jednak systemem zleconym, czy jednak zostalibyście przy tym modelu gospodarczym. Jestem bardzo ciekawy waszej po prostu opinii. W dzisiejszym odcinku chciałem Wam pokrótce nakreślić, jakie są różnice między tymi systemami i z czym tak naprawdę to wszystko się wiąże, na co trzeba zwrócić uwagę, bo bardzo wiele osób myśli tylko o aspekcie budowlanym, nie biorąc pod uwagę tych wszystkich aspektów okołobudowlanych, jak projekt, adaptacja, geolodzy, geotechnicy, kierownicy budów, banki, kredyty, złączenie tych wszystkich harmonogramów i osiągnięcie tego celu, jakim jest Wasz, słuchajcie, wymarzony dom. Mój wymarzony dom, mój i Natalii, znajduje się tutaj, tu go widać, a ja Was serdecznie zapraszam na Dni Otwarte, które w tym roku organizujemy. Wejdźcie na zakładkę Dni Otwarte na naszej stronie. Tutaj wyświetla się adres tej zakładki. Wpisujecie ten adres, wchodzicie na tą stronę, rejestrujecie się i zapraszam Was na Dni Otwarte. Zorganizujemy tutaj przepiękny dzień, będzie do zobaczenia ten dom oraz 3 inne na działkach, które znajdują się tutaj w prostej linii, jakieś 100 metrów od nas. Będzie grill, będą animacje dla dzieci, jesteśmy przyjaźni, zapraszam Was z całymi rodzinami. No i słuchajcie, to wszystko w dzisiejszym odcinku, trzymajcie się ciepło, cześć! HouseSmart. Jesteś u siebie.